Dzisiaj kolejny odcinek z kuchni, tym razem kuchnia koreańska i kimchi lub kimchi. Bardzo lubię używać kimchi właśnie w mojej kuchni, ale jest ono stosunkowo drogie i stwierdziłam, że po prostu zrobię sobie zapas domowego kimchi. Będzie to przepis, którego jeszcze nie robiłam, ale wydaje się być bardzo podobny do tego, który robiłam po prostu poza kanałem wcześniej. Ten ma trochę mniej surowej cebuli i myślę, że będzie naprawdę fajny, więc zaraz zabieramy się do roboty. A ten odcinek będzie troszkę inny niż zwykle, będzie to trochę bardziej silent vlog, bo ostatnio mam problem z budowaniem sensownych zdań, więc taka mała odmiana. Zobaczycie wszystko krok po kroku, co i jak będę robiła i na końcu będziemy testować. Mam nadzieję, że będzie to naprawdę smaczne kimchi, więc zabieramy się do roboty.
Jak widzicie, kimchi jest już skończone. Trochę to trwało, ale mam nadzieję, że było warto. Wyszło nam 13 słoików. Teraz czekamy między 24 godziny do 48 w temperaturze pokojowej. Później przekładamy do lodówki i teoretycznie po 7 dniach możemy już próbować. Mam też nadzieję, że podobał Wam się nowy format filmu. Trochę mniej gadania, ale więcej pokazywania całego procesu przygotowania. Teraz to właściwie tyle i widzimy się za 7 dni na testowaniu kimchi. Okej, minęło już 7 dni, więc jestem gotowa na test smaku kimchi. Mam nadzieję, że będzie dobre. Pierwsze co mogę powiedzieć, to pachnie jak kimchi. Uwaga, lecimy. Smakuje bardzo podobnie do tego kimchi, które lubimy najbardziej. Może nie będę tutaj zdradzać, jakby nie będę robić lokowania produktu, ale właśnie dążyłam do czegoś podobnego, do takiego smaku i jest naprawdę bardzo zbliżone. Co tutaj wyczuwam, to chyba bardziej jeszcze czuć trochę ten cebulowo-czosnkowy posmak. Jest taki wyraźniejszy tutaj, ale nie jest aż tak dominujący jak w moim poprzednim kimchi, które mi nie wyszło za bardzo. Ale to jest naprawdę fajne, jestem zadowolona i już będę robić w tym tygodniu jakiś przepisik właśnie z kimchi. Albo zupę, albo naszego ulubionego bowla. No, będzie jedzone. Jestem też ciekawa, jak będzie to kimchi smakowało jeszcze na przykład za tydzień. Czy zmieni jeszcze swój smak, ale no na tą chwilę jest naprawdę bardzo dobre. Śmiało mogę polecić ten przepis, a w opisie filmu znajdziecie wszystkie potrzebne składniki i gramaturę do wykonania właśnie tak pysznego kimchi. Smacznego!